Dobrze słychać i już transmisja się uruchomi. Otwieram sobie Radę 19, sobie Radę Pieszyce. Witam wszystkich Państwa na rejestracji Rady Miejskiej Pieszyc wśród 8. kadencji. Witam serdecznie również wszystkie osoby, które śledzą Radę online oraz sesji. Szanowni Państwo, na podstawie ich obecności zdecydowanych radnych stwierdzam, że Rada pracuje dzisiaj w 14-osobowym składzie, tym samym może podejmować prawomocne uchwały. Został założony również porządek obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść zmiany do porządku obrad? Nie widzę zgłoszeń. W takim razie dzisiejszą sesję będziemy realizowali zgodnie z przyjętym i zaproponowanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc programem. Czyli punkt pierwszy został zrealizowany, punkt drugi został zrealizowany przez przedstawienie porządku obrad. Przechodzimy teraz do punktu trzeciego, jest to przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji. Szanowni Państwo, tak to znajduje się do planu Biurze Rady. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło żadnych uwagi, dlatego staramy się poddać głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu nr 18 sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku? Proszę o przyciśnięcie przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Został przyjęty jednomyślnie z 14 głosami za. Szanowni realizacji teraz punktu 4. Jest to raport o stanie gminy Pieszyce i tutaj głos oddaję dla Pani Mówisz. Dziękuję Panu Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, otrzymaliście Państwo od nas prezentację, która w sposób bardzo jasny i czytelny pokazuje wszystko to, co zadziało się w roku 2019. Uważamy, że rok 2019 był dla nas rokiem bardzo dobrym. Rokiem, w którym udało nam się zrealizować wiele potrzebnych inwestycji, głównie z udziałem środków zewnętrznych, bo tak jak od początku powtarzamy, zapewniamy i realizujemy jednocześnie wszelkie inwestycje, które na terenie gminy się odbywają, są możliwe dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Albo ta ilość inwestycji, jaką realizujemy, jest możliwa wyłącznie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Od początku swojej kadencji bardzo staram się, żeby budżet był jak najbardziej zrównoważony. To znaczy, aby ilość inwestycji, już pozyskiwanych środków, ale przede wszystkim ilość wydatków była tak rozsądna, aby gmina nie zadłużała się, aby nie zaciągała niepotrzebnych kredytów, a jedyne kredyty, jakie zaciągaliśmy w trakcie mojej kadencji funkcjonowania, to są środki, które niejako można potraktować jako wkład własny do realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych. I tak, Szanowni Państwo, ja może będę mówić mniej o liczbach i wielkościach, ale na tych slajdach, które Państwu przesłaliśmy, chciałabym, żeby też była to informacja dla mieszkańców naszego miasta, ponieważ ona jest bardzo czytelna. Nie każdy poradził sobie z tym sprawozdaniem finansowym, to jesteśmy mamy obowiązek składać. Więc myślę, że taka prezentacja jest jak najbardziej prezentacją czytelną i bardzo jasny sposób przedstawia zarówno to, skąd się biorą pieniądze w budżecie miasta,
a na te środki składają się zarówno dotacje, jak i podatki i opłaty lokalne, subwencje, dochodów z gospodarki nieruchomościami, więc to wszystko składało się na kwotę ponad 40 milionów złotych w roku 2019. Na co dodajemy środki? Tutaj też 38 milionów złotych to były wydatki w roku 2019, z czego największa część, czyli ponad 13 milionów złotych, to jest działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i to wchodzą bardzo różne składowe, o których też za chwilkę powiem. Oświata i wychowanie to jest ponad 8 milionów złotych, transport, komunikacja łączna, utrzymanie dróg, remonty, budowa i modernizacja prawie 6 milionów złotych, administracja publiczna, czyli funkcjonowanie Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, ale też realizacja zadań zleconych to jest 4 miliony złotych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 miliony złotych, kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego, narodowego, czyli działalność m.in. Centrum Kultury, Park Sołeckich, to jest prawie 1 700 000 złotych, sport, czyli obiekty sportowe, ale też wsparcie dla stowarzyszeń sportowych, prawie 800 000 złotych, turystyka 465 000 złotych, polityka mieszkaniowa prawie 50 000 złotych i opieka, czyli utrzymanie ścieżki i pomoc materialna uczniom prawie 260 000. Rok 2019 to był też rok, jak wspomniałam, dobrych inwestycji na bardzo pokaźną kwotę ponad prawie 5 milionów złotych, ale nie udałoby nam się wykonać takich inwestycji, gdyby nie środki zewnętrzne. I tak naprawdę w każdej z realizowanych inwestycji te środki zewnętrzne miały swój udział. Przypomnę o tych najważniejszych inwestycjach roku 2019, czyli zbudować ścieżki rowerowe i Pieszyce, kamionki, wartość projektu 1 550 prawie 1000 złotych, z czego prawie 1 300 000 to było dofinansowanie z programu rozwoju obszarów wiejskich, z RPO. 800 000 przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową Piotra Złapca i Biernackiego. To były środki wyłącznie z budżetu gminy, ale bardzo mocno połączone z pozyskaniem środków zewnętrznych, które udało nam się pozyskać jeszcze w zeszłym roku, w roku 2018 na budowę żłobka i przedszkola. Był to element uruchomienia tego obiektu, dlatego też uważam, że pośrednio tutaj możemy mówić o związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi. Rozbudowa i przebudowa budynków świetlicy wiejskiej w Piskolowie. Ta inwestycja nadal jest w realizacji. Myślę, że zostanie zakończona do końca czerwca tego roku. W tamtym roku dodaliśmy prawie 450 000, z czego prawie 300 000 to jest środki pozyskane w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Budowa chodnika w Kamionkach to jest inwestycja na terenie i na gruncie powiatu wierzchoniowskiego. W porozumieniu z powiatem wierzchoniowskim wydaliśmy 317 000, a 150 000 było dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego ten pierwszy etap udało nam się realizować w ten sposób. Drugi etap jest już dobiega tak naprawdę jego realizacja ku końcowi i jest realizowany ten drugi etap wyłącznie ze środków powiatu wierzchoniowskiego. 290 000 budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ulica Kramana, etap trzeci, czyli zakończenie i ostatni etap, który połączył nas jakby z Bierawą. Jest to bardzo fajna ścieżka pieszo-rowerowa, rekreacyjna dla naszych mieszkańców. I tutaj 126 000 to było też dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Przebudowa drogi wojewódzkiej 383 w Rozciszowie to była ponad 2,5 milionowa realizacja i dodatek do Myślowskiej Służby Dróg i Kolei. Nasz udział 266 000
własne gminy w tym dużym, bardzo dużym potrzebnym projekcie, ale w końcu Rosiszów ma drugi etap tej przebudowy zrealizowany i wieś wygląda zupełnie inaczej. Zagospodarowanie miejsc rekreacji, wypoczynków, czyli same Pieszyce środkowe, 187 tysięcy złotych, z czego prawie 30 tysięcy euro to jest fundusz mikroprojektów Euroregionu dla transmisji. To są też środki pozyskane w ramach naszego udziału w Stowarzyszeniu Euroregionu dla transmisji. Remont ulicy Konopnickiej 181 tysięcy, bardzo gruntowny, bo również z wymianą sieci wodociągowej, tam mieszkańcy bardzo narzekali na brak odpowiedniego ciśnienia. W związku z tym udało nam się w porozumieniu z spółką wodociągu i kanalizacja i poprzez pozyskanie 130 tysięcy złotych wykonać tam bardzo porządną nawierzchnię słodki, jak to bywa na drogach wewnętrznych i takich siedlowych. 157 tysięcy to jest budowa placu zabaw przy ośrodku pomocy społecznej w Pieszycach i tutaj też udało nam się pozyskać 50 tysięcy w ramach tak zwanej OSY i ten plac zabaw oprócz tego, oprócz podstawowej infrastruktury dla dzieci wyposażył również tą infrastrukturę takiej siłowni zewnętrznej. Dokończyliśmy remont basenu miejskiego w Pieszycach. 150 tysięcy wydaliśmy w roku 2019, była to kontynuacja inwestycji. W sumie udało się pozyskać prawie 230 tysięcy w ramach programu wiejskich. Przebudowa ulicy Góracza pierwszy etap 130 tysięcy. Wydawaliśmy w roku 2019, pozostały koszty realizacja tego przedsięwzięcia odbyła się w roku 2020 i tutaj całość finansowania prawie 500 tysięcy za funduszu. Krok pierwszy budowa ulicy Spodowej 103 tysiące nasz koszt, 70 prawie 9 tysięcy fundusz dróg samorządowych. 102 tysiące uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej to jest coroczna opłata, jaką ponosimy na rzecz spółki wodociągowej, wodociągu i kanalizacja, w której jesteśmy udziałowcem. I jest to nasza jakby rata, którą czy część tych kosztów, którą spłacamy w okresie, będziemy spłacać w okresie kolejny tak, związana z wykonaniem pierwszego etapu tej gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Przypominam Państwu, chciałabym też powiedzieć o tym, że wykonaliśmy drugi etap kanalizowania miasta wodociągowego. Również miasto przekazujemy te sieci wodociągu, więc w ramach tego drugiego etapu musimy się spodziewać, że ta kwota w najbliższym okresie będzie wyższa, ponieważ będziemy musieli jakby spłacać koszty związane z wykonaniem również drugiego etapu. Ale wykonanie drugiego etapu pozwoliło nam na to, że dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że 95% obszaru miasta, obszaru zlokalizowanego w aglomeracji miejskiej jest podłączony do kanalizacji miejskiej, przynajmniej ma taką możliwość. Dodatkowo będąc przy tej okazji powiem, że mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się w ramach właśnie tego drugiego etapu, w ramach oszczędności i rozszerzeń uzupełnić te inwestycje w kanalizowanie miasta poprzez budowę drugiego etapu kanalizacji na osiedlu górskim oraz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Bratoszów i mam nadzieję, że to jeszcze w tym roku się zadzieje. Przebudowa dróg gminnych, ulica Obszej, ulica Cicha, kamionka zakończyła, to są nasze środki, 93 tysiące, to są wąskie, krótkie drogi asfaltowe, ale jednak bardzo znaczące z punktu widzenia naszych mieszkańców. 70 tysięcy za wyposażenia do przedszkola, do naszego przedszkola i do nowego budynku. Część w ramach projektu, który realizowaliśmy w roku 2018, jak Państwo pamiętacie, część wyposażenia była elementem realizowanego projektu.
Część wyposażenia przenieśliśmy z istniejących budynków szkoły, przedszkola i żłobka zarówno na ulicy Bielackiej, jak i na ulicy Ogrodowej, ale do pełnego uruchomienia naszego nowego budynku zarówno pod względem konieczności obsługi dzieci, ale również spełnienia pewnych wymogów, czy to bezpieczeństwa, czy to przeciwpożarowych, konieczne było dokonanie dodatkowych zakupów i to są te zakupy na kwotę 70 000, które ponieśliśmy również z naszych środków. 66 000 z dofinansowaniem, 30 000 to jest budowa wiaty na przystawie w Bratoszowie. Bardzo fajne miejsce, które na pewno spełnia oczekiwania zarówno wędkarzy, jak i mieszkańców okolicznych. 33 000 to budowa oświetlenia w ulicy Krakowej, 30 000 modernizacja mostów na terenie gminy Pieszyce, 20 000 zakup i montaż jazd przystankowych. To są takie prace, które wykonujemy praktycznie każdego roku. Uzupełniamy jazdy przystankowe, modernizujemy je, jeśli nie nadają się do modernizacji czy do remontu, zakupujemy nowe jazdy, tak aby miasto wyglądało schludnie, a mieszkańcy czuli się bezpiecznie, ale z drugiej strony to jest też modernizacja mostów. Jak Państwo wiecie, Pieszyce są długie, do tego dochodzą dwie miejscowości, to znaczy Pamięci Rozciszów, przepływającą Słomnicą i potokiem Pieszyskim, a to oznacza, że mamy bardzo dużo obiektów mostowych, mostów, mosteczków, składeczek, które po prostu systematycznie potrzebują nakładów finansowych i modernizacji i te środki też praktycznie w każdym budżecie są przekazywane. Dodatkowo organizacje pozarządowe, 130 000 przekazaliśmy organizacjom pozarządowym na realizację bardzo wielu, bardzo potrzebnych przedsięwzięć. 96 000 to jest działanie klubów sportowych, 4 000 to są organizacje związane z upowszechnianiem tradycji narodowych, czy chociażby 4 000, które przekazujemy dla Związku Emerytów. Prawie 15 000 przekazaliśmy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Pieszyce, który jest organizowany również w dużej części przez organizacje pozarządowe, ale także przez nasze jednostki, czy to Centrum Kultury, czy to osoby pomocy społecznej, a raczej środowiskową. Prawie 4 000 na organizację wypoczynku zimowego, ponad 7 000 na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeróżnymi, czy to grupa rekonstrukcji historycznej, czy to Polski Związek Niewidomych, czy to Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, czy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, czy Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Pieszycach. Takie środki przeznaczaliśmy na wszelkie niezbędne, potrzebne i bardzo dobre działania realizowane przez NGO na terenie naszego gminy i nawet naszych mieszkańców. Profilaktyka rozwiązań programu alkoholowo 47 000 to głównie funkcjonowanie sali środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach. 12 000 to jest środki, które przeznaczyliśmy dodatkowo na wypoczynek letni dzieci i młodzieży, która w jakiś sposób jest zagrożona albo pochodzi z rodzin zagrożonych takim problemem. 10 000 to jest organizacja też pikników parafialnych i zgromadzeń, które Maryi wspomoże. Taki mamy 3 tak naprawdę parafie, każdą staramy się wspierać drobną kwotą w ramach organizowanych przez nich pikników, gdzie ten temat profilaktyki zawsze się też pojawia. 5 000 to jest profilaktyka rozwiązań z narkotykowych,
i 22 000 współpracy z jednostkami podległymi Urzędu Miasta oraz społecznością lokalną. To właśnie są bardzo różne działania dla naszych mieszkańców organizowane, czy to przez Ośrodek Pomocy Społecznej, czy przez Centrum Kultury, czy przez naszych strażaków, kluby sportowe. Każda ta kwota jest bardzo skrupulatnie rozliczana, ale też każde działanie bardzo sprawdzane pod kątem jego przydatności dla naszej społeczności lokalnej. Drogie oświetlenie i zieleń miejska. Tak naprawdę ze swoich środków, ale biorąc pod uwagę środki również zewnętrzne, to na drogi wydajemy zdecydowanie więcej, aniżeli tylko te 800 000 wymienione tutaj. Tutaj wymieniłam tylko i wyłącznie środki gminne, które przekazaliśmy na zimowe utrzymanie dróg, na remonty dróg gminnych i te remonty dróg gminnych to jest tylko nasz wkład własny, albo rzeczywiście poniesione koszty gminy na rzecz modernizacji naszych lokalnych dróg. Utrzymanie zieleni, remonty topniczo-schowe nawierzchni asfaltowych, letnie utrzymanie dróg powiatowych, ponieważ my zajmujemy się również utrzymaniem ich pod rządkiem, jeśli chodzi o drogi powiatowe, poprzez podpisanie porozumienia z zarządem dróg powiatowych co do tego, że będziemy się zajmować tym utrzymaniem dróg, a teraz przekazuje nam na ręce środki. Remont placów dla zabaw, z jednej strony obowiązek, konieczność, dbałość o bezpieczeństwo, a z drugiej strony wszystko to stoi na zewnątrz, poddane różnym warunkom atmosferycznym, ale też różnemu użytkowaniu poprzez naszych mieszkańców wymaga po prostu bardzo regularnej, bardzo sprawnemu sprawdzaniu i modernizacji. Wydatki na oświetlenie, czyli albo ponad prawie 32 000 związane po pierwsze z modernizacją oświetlenia, z wymianą opraw na nowe, ale również środki związane bardzo często z budową nowych lamp, nowych punktów oświetleniowych. Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na prawie 18 000, z tego chciałam Państwu zwrócić uwagę na to, bo to są zarówno znaki drogowe, jak i lustra, jak i inne zabezpieczenia, o które Państwo jako radni bardzo często wnioskujecie. Z drugiej strony inne chociażby policja przedstawia nam coroczny raport, czy też zarząd dróg powiatowych przedstawia nam coroczny raport co do ewentualnie brakujących czy niezbędnych znaków, które muszą się na terenie miasta i gminy Pieszyce pojawić. Ale to też, jeżeli modernizujemy drogi, jeżeli naprawiamy drogi, zmieniamy jakby sposób korzystania z tych dróg, musimy ten sposób bardzo konkretnie oznakować, dlatego każda jakaś niedogodność, która pojawia się na drodze, sprawia konieczność postawienia znaku, który będzie o tym informował. I to są też koszty, które ponosimy. 16 000 to jest obsługa zieleni. Komunikacja miejska, jak bardzo często podkreślam, tutaj też chcę to Państwu powiedzieć i pokazuję, 1 100 000, prawie 50 000 to są łączne wydatki na komunikację miejską, prawie 400 000 przejechanych kilometrów w roku 2019. I to są koszty, które związane są to jest tylko 40% kosztów, jakie pokrywamy, 60% w zasadzie nieodwrotnie. 60% kosztów, które pokrywamy w ramach funkcjonowania komunikacji miejskiej w Pieszycach, ale nie chcę tego nazywać komunikacją miejską, bo ona jest generalnie komunikacją powiatową. My rzeczywiście jako gmina mamy obowiązek realizowania tej komunikacji wyłącznie w granicach miasta i gminy Pieszyce. Od wielu lat realizowana jest ta komunikacja w obrębie powiatu wierzeniowskiego, taką mamy umowę, tak to funkcjonuje i w związku z tym tyle też to kosztuje, czyli 1
150 000, ale jest to tylko i wyłącznie 40% rzeczywistych kosztów komunikacji. 60% jest pokrywana przez mieszkańców, którzy uczęszczają tą komunikacją poprzez sprzedaż biletów. I mówię o tym tak bardzo, bardzo dokładnie, żebyście Państwo wiedzieli, że rok 2020 będzie na pewno rokiem zwiększonych kosztów, jeśli chodzi o wydatkowanie i finansowanie komunikacji miejskiej, dlatego że na pewno nie spodziewamy się 60% wpływów tych biletów, ponieważ ograniczenia spowodowane koronawirusem w transporcie miejskim spowodowały, że tymi autobusami ani nie mogą jeździć, ani nie może jeździć zbyt wiele osób, a z uwagi na pewne ograniczenia w poruszaniu się po prostu mieszkańcy nie korzystają z komunikacji miejskiej, która mimo wszystko pewnie te 400 swoich kilometrów, 400 000 kilometrów będzie wyjeżdżała. W związku z tym te koszty będą na pewno dużo wyższe w roku 2020 w stosunku do roku 2019. Tutaj też w ramach ciekawostki wypisałam Państwu, jaki jest koszt postawienia wiaty przystankowej, że to prawie 9 000 zł i jaki jest koszt naprawy zniszczonych elementów, czyli chociażby szyby, czy blachy, czy ławki, czy rozkładu jazdy, bo są to ciągle te elementy, które sprawiają, które są niszczone i które sprawiają, że ponosimy dodatkowe, bardzo często niepotrzebne koszty, które moglibyśmy wydatkować w zupełnie innym miejscu. Kultura i działalność biblioteczna w sumie 1 600 000 zł. 800 000 to jest dotacja miasta do funkcjonowania miejskiej biblioteki publicznej i Centrum Kultury w Pieszycach. Nie będę mówić o tym, czym się zajmuje Centrum Kultury i Biblioteka, bo to jest dla Państwa jasne. Jeśli Państwo będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście zapraszam. 170 000 to jest organizacja Dni Miasta i wszystkich kosztów związanych z Dniami Miasta. 40 000 to jest zawsze zakup dodatkowych produktów bibliotecznych. Przy 1200 osobach zarejestrowanych jako czytelnicy w naszej bibliotece, przy tych 20 000 udostępnionych zbiorów czytelniczych i chociażby 5,5 to są koszty, które wydawaliśmy na organizację kina plenerowego. Oświata i edukacja. Tutaj też macie Państwo bardzo, bardzo dokładnie pokazane koszty. Mówimy tylko i wyłącznie o dwóch naszych przedszkolach, o publicznej jednej szkole, o publicznym przedszkolu i 3 niepublicznych placówkach, czyli jedna niepubliczna szkoła z oddziałem przedszkolnym i jedno niepubliczne przedszkole. W sumie dotyczy to w naszych placówkach 640 dzieciaków, w placówkach niepublicznych 216 dzieci. To tak naprawdę mogę powiedzieć, że gminnych środków oświata i edukacja kosztuje nas 2 772 000 zł. Z czego tak naprawdę 1 900 000 to jest utrzymanie przedszkola publicznego. W przeliczeniu na jedno dziecko to jest 920 zł miesięcznie. Utrzymanie szkoły na publicznej 3 759 000. Miesięcznie utrzymanie ucznia około 670 zł. 25 000 to jest dotacja dla innych gmin za pobyt naszych dzieci w placówkach przedszkolnych. 750 000 dopłata miasta do niepublicznego przedszkola oraz dotacja dla innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych. 625 000 dopłata gminy do niepublicznej szkoły, czyli przekazanie środków na funkcjonowanie niepublicznej szkoły i 185 000 to jest dopłata gminy do funkcjonowania w tejże niepublicznej szkole niepublicznego oddziału przedszkolnego.
I jeszcze jeden bardzo ważny koszt, czyli 216 000 to jest koszt związany z dowozem uczniów do placówek oświatowych. W sumie ta oświata prawie 8 200 000 kosztuje nas w gminie Pieszyce. Pomoc społeczna, jeden z poważnych wydatków w budżecie miasta i gminy Pieszyce, bo to prawie 13 milionów złotych. 560 osób, która korzysta z pomocy społecznej, około 300 rodzin. Tych prawie 13 milionów, 6,5 miliona to jest suma przeznaczona na świadczenie 500+, z której korzysta 926 rodzin i około dokładnie 1420 dzieci. 2 700 000 to jest suma, którą przeznaczamy na inne świadczenia rodzinne wypłacane mieszkańcom naszej gminy. 470 000 to jest kwota, która pokrywana jest przez gminę za tych mieszkańców naszej gminy, którzy uchylają się od płacenia alimentów. 200 000 to jest suma przeznaczona na dodatki mieszkaniowe dla prawie 160 rodzin, które mają na tyle niskie dochody, że nie są w stanie pokrywać tych kosztów związanych z czynszem samodzielnie. 120 000 to jest program posiłek w domu i w szkole, z której korzysta 124 osoby, korzystały w 2019 roku, 51 dorosłych, 55 uczniów i 18 dzieci w wieku do 7 roku życia. 60 000 to są stypendia szkolne, które przeznaczane dla naszych mieszkańców. 440 000 to są koszty związane z pomocą, domami pomocy społecznej. Jak Państwo wiecie, każdy mieszkaniec Pieszyc, który przebywa w domu pomocy społecznej, w bardzo niewielkiej części pokrywa ten koszt samodzielnie. Jeżeli rodzina nie jest w stanie również ze względu na ograniczone dochody albo nie ma tej rodziny, nie jest w stanie pokryć tych kosztów, wtedy te koszty spadają na gminę i tak corocznie prawie 450 000 kosztuje nas to utrzymanie naszych mieszkańców w różnych, bardzo różnych domach pomocy społecznej na terenie, mogę powiedzieć, całego kraju. 131 000 kosztowało nas funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, która była zlokalizowana w ośrodku pomocy społecznej w Pieszycach Górnych. Taka świetlica funkcjonuje jeszcze do końca czerwca tego roku. Główny cel funkcjonowania tej świetlicy był taki, aby zagospodarować i zaopiekować się dziećmi uczęszczającymi na 2 zmiany, a także aby wykorzystać zasoby i pomieszczenia ośrodka pomocy społecznej do tego, aby rzeczywiście dzieci miały gdzie spędzać czas. W związku z tym, że od 1 września 2020 roku nie będziemy już pracować w systemie dwuzmianowym w szkole, w jakiejś części ta świetlica środowiskowa przestaje mieć rację bytu, jeśli chodzi o samą jej potrzebę funkcjonowania. Natomiast chcielibyśmy i prowadzimy takie rozmowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, aby mimo wszystko zajęcia dla dzieci i młodzieży w tym miejscu, czyli w budynku ośrodku pomocy społecznej odbywały się w ramach właśnie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Czyli nie chcemy, żeby była to taka świetlica, która będzie nam rozwiązywała trochę problemy szkolne, ale typowa świetlica środowiskowa, która będzie pomagała i będzie służyła jakby opiece nad dziećmi, które takiego wsparcia potrzebują. I 10 000 to jest program Senior Plus, czyli nasz klub seniora, który utworzyliśmy, na który pozyskujemy też co roku środki. Pozyskaliśmy środki zarówno na funkcjonowanie tego klubu, jak i na wyposażenie. Jest to bardzo prężnie funkcjonujący klub. Kolejne wydatki to jest gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami. Łączne wydatki na gospodarkę mieszkaniową to jest 1 700 000. Tutaj sprzedaliśmy prawie
10 hektarów gruntów, 12 sprzedanych działek budowlanych, 22 sprzedane lokale mieszkalne, 10 sprzedanych działek rolnych. 55 tysięcy to są wydatki na ochronę środowiska i tutaj tak naprawdę dotyczyło to głównie środków związanych z przekazywaniem dotacji na chociażby budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, czy dotacji związanych z wymianą ogrzewania, ale również opłat dla osób niesegregujących śmieci, w związku z czym to jest cała gospodarka związana z wydatkami na ochronę środowiska, ale macie tutaj Państwo również informacje na temat ilości osób segregujących śmieci w naszej gminie, ilości osób niesegregujących śmieci i stawek, jak to obowiązywało w 2019 roku. Turystyka i sport. 1 200 000 to są łączne wydatki na turystykę i sport. Jak wcześniej wspomniałam, 400 000 to jest realizacja projektów z udziałem środków unijnych, 380 000 budowa i remont miejsc aktywności fizycznej, 127 000 dotacje dla stowarzyszeń lub organizacji pozarządowych działających w obrębie właśnie sportu i turystyki, utrzymanie obiektów sportowych 83 000, członkostwo w naszych stowarzyszeniach 45 000, dosyć pokaźna kwota, ale jak Państwo pamiętacie, widzicie i śledzicie zarówno poprzez stowarzyszenie Euroregulatem, jak i lokalna grupa działania górskie, pozyskujemy środki, które naprawdę pokrywają tą kwotę kilkakrotnie. I przynoszą jeszcze dodatkową wartość dodaną, chociażby nasze członkostwo w stowarzyszeniu turystycznym w Górach Sowich, gdzie wspólnie organizujemy wiele imprez, ponoszą zdecydowanie niższe środki, wspólnie udaje nam się tam pozyskiwać również środki na chociażby promocję okolicy Górach. Organizacja imprez sportowych 44 000, utrzymanie wieży widokowej na Wielkiej Sowie 16 000. Bezpieczeństwo. To ponad 100 000 wydanych na działania związane z bezpieczeństwem. Największa kwota to jest dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej 94 000, ochrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa 8 000, wsparcie pracowników Policji Pieszyce 2 000. I również tutaj koszty związane z monitoringiem, które funkcjonuje w mieście, czyli rozszerzanie tych punktów monitoringu, ale tutaj też przypominam Państwu, że bardzo często staramy się te funkcje monitoringu i te kamery realizować w ramach pozyskanych środków zewnętrznych, w ramach realizacji nowych obiektów. I tam jest to tylko możliwe i oczywiście pozyskujemy również środki zewnętrzne na ten cel. I to, proszę Państwa, tak pokrótce, ale bardzo obrazowo informacja na temat tego, jakie środki w 2019 roku wpłynęły do gminy Pieszyce, z jakich źródeł, w jakiej wysokości, jakie dokonaliśmy inwestycje, ale jakich też dokonaliśmy wydatków w ramach posiadanych środków. Jeśli Państwo macie do mnie jakiekolwiek pytania, chętnie na nie odpowiem. Przypomnę tylko też wszystkim Państwu, ale także tym, którzy może nas oglądają online, że taka prezentacja zostanie również udostępniona wszystkim naszym mieszkańcom, aby mogli oni prześledzić bardzo dokładnie rok 2019 pod kątem zarówno dochodów, jak i wydatków gminnych w sposób, myślę, bardzo czytelny, obrazowy i bardzo jasny. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panu również za takie precyzyjne i szczegółowe przedstawienia raportu stanu gminy Pieszyce. Bardzo proszę o tyle dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj dopytać w temacie raportu stanu gminy Pieszyce.
Jeżeli nie ma zgłoszeń, nie ma pytań, punkt uważam za zrealizowany. Jeszcze raz Pani Burmistrz bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie raportu o stanie gminy Pieszyce. Przechodzimy teraz do realizacji punktu 5. Jest to projekt uchwały w sprawie kwoty zaufania dla burmistrza miasta i gminy Pieszyce za 2019 rok. Jest to po prostu zwiększenie tutaj przedstawionego przez Panią Burmistrz raportu. Dlatego Szanowni Państwo, Szanowni Radni, jak zaraz powstał projekt uchwały do głosowania, do Państwa radnych jest za objęciem uchwały w sprawie głosu zaufania dla burmistrza miasta i gminy Pieszyce za 2019 rok. Na podstawie artykułu 28a ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska Pieszyc po rozpatrzeniu raportu o stanie miasta i gminy Pieszyce uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi miasta i gminy Pieszyce głosu zaufania na 2019 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku i potwierdzenie mojego wyboru. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Pierwsza uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Bardzo serdecznie dziękuję. I gratuluję Pani Burmistrz. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Będę się powtarzać, jak zwykle się powtarzam. Natomiast bez współpracy, która funkcjonuje w Radzie Miejskiej w Pieszycach, bez tego całego kontaktu, który Państwo z nami macie, bez Państwa zaangażowania, bez Państwa pracy, bez Państwa uwag, czasami bardzo krytycznych, bo chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że my się tylko bardzo grzecznie poklepujemy po plecach, ale rozwiązujemy bardzo często bardzo trudne problemy, ponieważ Państwo, my wszyscy żyjemy w społecznościach, mieszkańcy zwracają się do nas z bardzo wieloma problemami, a my jesteśmy od tego, aby je rozwiązywać. Więc za to chcę podziękować, bo gdyby nie ta współpraca, nie ta otwartość i nie taka właśnie otwartość na poszukiwanie rozwiązań, a nie na wytykanie sobie błędów, bo każdy z nas pracujący, funkcjonujący na pewno takie błędy popełnia, nie byłoby takich efektów, nie byłoby takiego budżetu, tak zrealizowanego budżetu, tak wielu uzyskanych środków. I za to Państwu bardzo dziękuję i zawsze będę również dziękować za to, że potraficie Państwo patrzeć na swoją powinność radnego miasta i gminy Pieszyce bardzo szeroko. Potraficie patrzeć na tą swoją pracę i na swoją odpowiedzialność nie tylko w obrębie swojego okręgu wyborczego, nie tylko będąc odpowiedzialnymi przed swoimi wyborcami, ale również jakby patrząc szeroko na sprawy miasta, bo powiem, będę to podkreślać, że każdym razem, kiedy zastanawiamy się nad tym, jakie realizować inwestycje, a tutaj będę to znowu podkreślać, zawsze determinantem jest możliwość uzyskania środków zewnętrznych. To tylko Państwa wyrozumiałość i nie upieranie się przy tym, że mój okręg, moja ulica, mój chodnik jest ważniejszy niż chodnik i ulica kogoś innego, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy w stanie pozyskać środki i zwiększyć ten budżet na inwestycje, nawet jeśli czasami inwestycje dotyczą bardziej jednego regionu niż innego regionu. I to staramy się wytłumaczyć naszym mieszkańcom, dlatego że każdy ten pieniądz dzisiaj pozyskany jest naprawdę realną wartością dodaną, która zostaje w tym mieście. Dlatego dziękuję za Państwa uwagi, za Państwa spostrzeżenia, za czujność i za Państwa pracę na rzecz mieszkańców, a jednocześnie naszego miasta. Bardzo dziękuję za to zaufanie, które mnie Państwo obdarzacie.
zarówno ja, jak i pan burmistrz, jak i wszyscy mieszkańcy, wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce jesteśmy do waszej dyspozycji i zawsze będziemy starać się rozwiązywać nie tylko te proste sprawy, ale również te trudne, z uwzględnieniem wszystkich naszych ograniczeń, bo o nich też należy wspomnieć. To nie jest tak, że pewne rzeczy nie robimy, bo nie chcemy, pewne rzeczy nie robimy, bo nie możemy. Albo ze względu na ograniczenia finansowe, albo ze względu na ograniczenia proceduralne, albo też za każdym razem staramy się Państwu przekazać. Że w imieniu absolutnie wszystkich pracowników, bez których trudno byłoby też osiągnąć ten efekt, bo naprawdę nie pracujemy sami, jesteśmy zespołem. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji punktu 5. Punktu 6. Jest to sprawozdanie z działalności Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce za 2019 rok. Takie sprawozdanie mamy jako załącznik zamieszczone w porządku obrad. Może, jeżeli Państwo pozwolą, to w ten sposób. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapytać tutaj, bo ja wierzę w to, że każdy z nas się po prostu w tym sprawozdaniem z działalności Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce za 2019 rok zapoznał. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chciałby dopytać, to bardzo proszę. Proszę Pani Burmistrz. Ja tylko dodam i wyjaśnię, że jest to sprawozdanie, ja Państwu przedstawiłam raport, który mówi o efektach, czyli o tym, co zrobiliśmy i co stało się efektem naszej pracy. Sprawozdanie z działalności Urzędu Miasta i Gminy jest po pierwsze uzupełnieniem, a po drugie pokazaniem tego wszystkiego w liczbach, ale nie w złotówkach. To jest ilość czynności tak naprawdę, którą pracownicy urzędu wykonują bardzo często po to, abyśmy mogli uzyskać taki, a nie inny efekt w liczbach, które odzwierciedlają złotówki i te korzyści, które uzyskujemy w mieście. Z drugiej strony podstawowa funkcja, jeśli chodzi o funkcjonowanie i pracę Urzędu Miasta, czyli wydawanie wszelkich zaświadczeń, decyzji, coś, bez czego również mieszkańcy, czy inwestujący, czy funkcjonujący nie mogą sobie wyobrazić swojego życia, dlatego jesteśmy tutaj do dyspozycji. Te czynności są pokazane właśnie w liczbach w sprawozdaniu z działalności Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce, więc jeśli tam Państwo macie jakiekolwiek uwagi czy pytania, oczywiście jesteśmy do dyspozycji. Bardzo proszę. Tradycyjnie Pani Burmistrz szczegółowo przygotowała sprawozdanie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce za 2019 rok. Jeżeli widzę, że nie ma po prostu pytań, punkt uważam za zrealizowany. Przechodzimy teraz do realizacji punktu 7. Jest to sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieszyce za 2019 rok. Takie sprawozdanie było bardzo szeroko omawiane na połączonych komisjach praktycznych. Wszyscy radni mieli możliwość wysłuchania sprawozdania z wykonania budżetu, które było omawiane przez i Panią Radnych, i przez Pana Wiceburmistrza. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby tutaj doprecyzować, to bardzo proszę. Nie widzę w takim razie, realizujemy wspólnoty. Jest to przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Pieszyce. I bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Henryka Wojnackiego. Panie Przewodniczący, czy mnie słychać dobrze? Bardzo dobrze. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Pieszyce za rok 2019. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 369 z późniejszymi zmianami. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Pieszyc
rozpatrywała sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019, informacje o stanie mienia gminy Pieszyce oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2019. Opiszę materiały i wyjaśnienia burmistrza i skarbnika gminy pozwolił członkom komisji stwierdzić, co następuje. Punkt pierwszy. Uchwalony na dzień 1 stycznia 2019 roku plan dochodów wynosił ogółem 34 085 042 zł, który w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 5 408 386 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 39 493 428 zł. Punkt drugi. Uchwalony na dzień 1 stycznia 2019 roku plan wydatków wynosił ogółem 33 430 842 zł, który w ciągu roku uległ zwiększeniu o kwotę 6 348 686 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 39 779 228 zł. Punkt trzeci. Realizacja dochodów i wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco. Dochody uzyskano w łącznej wysokości 40 795 837 zł, to jest 103,30%. W tym bieżące 35 537 772 zł, majątkowe 5 258 064 zł. Wydatki poniesiono w łącznej wysokości 38 15 642 zł, to jest 95,57%. W tym bieżące 32 413 068 zł, majątkowe 5 602 574 zł. Punkt 4. Dochody bieżące były zrealizowane w wysokości wyższej od zakładanego planu, to jest 102,26% planu. Łączne dochody majątkowe wykonano również na poziomie wyższym od zakładanego planu o 11,37%, a dochody ze sprzedaży majątku uzyskano w wysokości 1 048 211 zł, to jest wyższej od planu o 2,28%. Wydatki bieżące były zrealizowane na niższym poziomie i wynosiły 95,8% planu, a wydatki majątkowe wykonano 93,88% planu. W wyniku ocen sprawozdania z wykonania planu wydatków stwierdzono, że nie nastąpiły przekroczenia planu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach. Punkt 5. Budżet gminy zamknął się na nadwyżką w kwocie 2 780 194 zł. Przy planowanym deficycie w wysokości 286 100 zł. Punkt 6. W 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Punkt 7. W 2019 roku gmina Pieszyce zaciągała kredyty długoterminowe w kwocie 1 000 000 zł. Punkt 8. Przychody budżetu wyniosły 2 160 300 zł. Z tego z tytułu wolnych środków 1 160 318 zł oraz
zaciągniętego kredytu 1 000 000 złotych, a rozchody wynosiły 1 874 200 złotych i dotyczyły spłaty rat kredytowych w wysokości 1 814 200 złotych oraz udzielonej pożyczki w kwocie 60 000. Punkt 9. Na dzień 31 grudnia 2019 roku łączna kwota zadłużenia gminy Pieszyce z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiła 10 554 200 zł. To w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 25,87%. Punkt 10. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 3 124 704 zł. To oznacza, że zachowany został wymóg określony przepisami artykułu 242 ustęp 2 UOPP dotyczący wykonania wydatków bieżących w wysokości nie wyższej niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Punkt 11. W 2019 roku realizacja spłaty zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, o których mowa w artykule 243, wyniosła 5,42% i nie przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań gminy, który wynosi 7,24%. Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu kryterium rzetelności, celowości i gospodarności, Komisja Rewizyjna stwierdza, że budżet na rok 2019 był realizowany zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Pieszyc. Pod spodem podpisy członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Radek Wojnarski, członek Komisji Pieszyce, członek Komisji Urszula Kotia, członek Komisji Pałuszko, członek Komisji Adam Niewicz. W sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Pieszyce. Na podstawie artykułu 18 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw 2020 roku, pozycja 713, Komisja Rewizyjna po wydaniu opinii o wykonaniu budżetu gminy Pieszyce za rok 2019 wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Pieszyce. Rozpatrując wszystkie otrzymane dokumenty i sprawozdania związane z wykonaniem budżetu za rok 2019, Komisja Rewizyjna ocenia, że realizacja planowanych zadań w 2019 roku przebiegała zgodnie z założeniami. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Radek Wojnarski, członek Komisji Czerwa-Sobecki, członek Komisji Urszula Kotia, członek Komisji Anita Pałuszko, członek Komisji Adam Niewicz. Wyciąg protokołu nr DRN 0012-24 2020 roku z dnia 4 maja 2020 roku posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Wynik głosowania nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Pieszyce za udzielenie absolutorium 5 głosów, przeciw udzieleniu absolutorium 0 głosów i ci podpisane skład Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Serdecznie dziękuję również Komisji Rewizyjnej za naprawdę napisanie wniosku, stosowanie wniosku do Rady. Szanowni Państwo, przechodzimy do realizacji kolejnego punktu. Jest to przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Ewentualnych przedłożonych sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Uchwała nr 15/40/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Ewentualnych z dnia 22 kwietnia 2020 roku w
sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Pieszyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Pieszyce za 2019 rok. I tutaj poczekające regionalne Izby Obrachunkowej we Wrocławiu głosowa Ewa Tadecka, przewodnicząca, Joanna Nadzieja, członek, Ewa Hugo, członek, wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Pieszyce sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Pieszyce za 2019 rok. Uzasadnienie. Przepisów artykułu 267 ustęp 1 punkt 1 oraz ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych wójt gminy, burmistrz, prezydent w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy, szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Składa czekający wydał niniejszą opinię na podstawie analizy danych liczbowych dotyczących gromadzenia środków publicznych i rozdysponowywania ujętych w sprawozdaniach z wykonania procesu zgromadzenia środków publicznych i rozdysponowywania o symbolu RB, sporządzonych za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku oraz informacji zawartych w przedłożonym 30 marca 2019 roku przez burmistrza w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Pieszyce za 2019 rok. Badając pod względem merytorycznym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pieszyce za 2019 rok, skład orzekający stwierdza, co następuje. Po pierwsze, w następstwie realizacji w 2019 roku dochodów w kwocie 40 795 837 zł i 8 groszy, w tym dochodów majątkowych w kwocie 5 258 064 zł i 42 grosze i wydatków budżetowych w kwocie 38 015 642 zł i 98 groszy. Relacje dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu wyniosła 10,15% przy planowanej na 2019 rok na poziomie 4,96%. Punkt trzeci. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 10 554 200 zł. Zobowiązania wymagane nie wystąpiły. To w związku do wykonanych dochodów stanowi 25,87%. 4. W 2019 roku relacja płac zobowiązań finansowych i kosztów i obsługi do planowanych dochodów ogółem wynosiła 5,42%, przy dopuszczalnym wskaźniku stawki zobowiązań gminy za 2019 roku na poziomie 7,24%. 5. W wyniku badania sprawozdania LT28E z wykonania planu wydatków budżetowych nie stwierdzono wydatkowania środków bez planu bądź z jego przekroczeniem. 6. W wyniku analizy sprawozdań LT27E z wykonania planu dochodów budżetowych i LT28E z wykonania planu wydatków budżetowych oraz informacji przedstawionych w sprawozdaniu stwierdzono, że dochody z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
stanowiły kwotę 166 077 zł 94 grosze. To stanowi 103,80% awansu. A na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 141 955 zł 85 groszy. To stanowi 88,72% awansu. Dochody uzyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowiły kwotę 2173 zł 83 groszy. A na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano kwotę 33 247 zł. Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 1 429 147 zł i 22 grosze. To stanowi 109,93% planu. A wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły 1 259 016 zł i 77 groszy. To stanowi 56,18%. 7. W sprawozdaniu w sposób szczegółowy przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2019 roku, w tym dochodów i wydatków majątkowych. Odniesiono się również do wyników budżetu, przychodów i rozchodów budżetu oraz stanu i struktury zadłużenia gminy na koniec roku budżetowego. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na konieczność wyczerpującego omówienia przykładowym sprawozdaniu wydatków finansowanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosownie do artykułu 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości w porządku w gminach, w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy powinny zostać ujęte informacje o wysokości realizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, których mowa w ustępie 2c wraz z objaśnieniami. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych odwołanie do odpowiedniej regionalnej izby obrachunkowej do składu w terminie 14 dni od dnia wręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu wykonawczego Ewa Zarzewska. Tyle, szanowni państwo, opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania wykonania budżetu. Teraz chciałbym jeszcze państwa, wszystkich radnych zaznajomić z opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 15/55/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Wykładu z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pieszyc w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta gminy Pieszyce za 2019 rok. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Wykładu osoba Ewa Zarzewska, przewodnicząca, Joanna Nadzieja, członek, Ewa Kurło, członek, wydaje opinię pozytywną o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pieszyc w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta gminy Pieszyce za 2019 rok. Uzasadnienie. Po zapoznaniu się z przekazanym 6 maja 2020 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Pieszyc w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta gminy Pieszyce za 2019 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Pieszyce za rok 2019 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Wykładu stwierdza, że wniosek sformułowany został w wyniku rozpatrzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia gminy Pieszyce. Komisja Ekspedycyjna Rady Miejskiej Pieszyc po dokonaniu analizy powyższych dokumentów sformułowała wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta i gminy Pieszyce absolutorium. Jak wynika z opinii Komisji Rewizyjnej, w sprawie oceny wykonania budżetu gminy za 2019 rok Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy w 2019 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowił wydać opinię pozytywną o wniosku. Od niniejszej uchwały przysługuje zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Ewa Zarzewska. Szanowni Państwo, tym ustawem został zrealizowany podpunkt C. Teraz przechodzimy do realizacji podpunktu C. Jest to merytoryczne wystąpienie Rady. Otwieram, Szanowni Państwo, dyskusję. Drodzy Państwo, ja chciałbym zauważyć, że środkiem naszego używania, czy praca tutaj w samorządzie gminy Pieszyce, gdzie kieruje pani burmistrz, można powiedzieć, że jeżeli są jakieś problemy, jakieś pytania, to one są dogłębnie wyjaśniane. Myślę, że stąd również tutaj jest ta Państwa atencja w zadawaniu tego swoich merytorycznych wystąpień radnych. Nie ma merytorycznych wystąpień radnych, punkt uważam za zrealizowany. Przechodzimy teraz do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pieszyce za 2019 rok. Tutaj w opinii Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej mogliśmy wyczytać, że do sprawozdania odniosła się Komisja Rewizyjna, wydając opinię pozytywną. Ja chciałbym się również dopytać Komisji Budżetu dotyczącą, jak wydała opinię w sprawie projektu uchwały. Komisja tradycyjnie zaopiniowała projekt uchwały do 60 głosami za. Bardzo dziękuję. Tak jak mówiłem na samym początku, temat był bardzo dogłębnie omawiany. Wszyscy radni mieli możliwość wzięcia udziału w rozmowie i spotkaniach komisji połączonych. Temat został dokładnie omówiony, dlatego zamykam dyskusję, teraz przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pieszyce za 2019 rok? Kto jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku i potwierdzenie swojego wyboru. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Pierwsza uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za. Ogłaszam 5-minutową przerwę.